przypadkowo zrobiłem grę typu horror. To chyba najbardziej clickbaitowy tytuł, jaki kiedykolwiek zrobiłem. No ale z drugiej strony, popatrzcie na ten klip. Okej, ale przejdźmy do rzeczy. Cześć wszystkim, jestem Kas. Po poświęceniu dosyć sporej ilości czasu na Faraway Myths pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem byłoby wrócić do Make Me a Maze. Tym bardziej, że długo nie było kolejnego devloga z tej gry. Jednakże pojawił się pewien mały problem. Wiecie, co jest super w tworzeniu gier? Każdy projekt uczy cię czegoś nowego, dzięki czemu stajesz się lepszy w tym, co robisz. A wiecie, co nie jest super w tworzeniu gier? Kiedy już nauczysz się nowych rzeczy i patrzysz na swoje wcześniejsze projekty, myślisz sobie, jasny syf, przecież to jest kompletny bajzel, co ja sobie wtedy myślałem, przecież to jest okropne. Zmierzam do tego, że tworząc Faraway Myths, przyjąłem pewne konkretne podejście do tego, jak chciałem tę grę zaprogramować. Starałem się, by wszystko było spójne, a dalszy rozwój był w miarę łatwy. Niestety, i tu przyznaję się bez bicia, Make Me a Maze nie miało tego typu podejścia i byłem zmuszony przebudować fundamenty jego kodu. Czy zrobiłem to? Tak. Co mnie to kosztowało? Psychę. No dobra, trochę żartowałem. Ale tylko trochę. No okej, ale w sumie to co się zmieniło? Cóż, gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem, użyłbym słowa wszystko. Naprawdę, aż nie wiem od czego zacząć. No ale niech będzie, że najpierw pokażę wam edytor labiryntów. Kilka funkcji edytora, takie jak zmiana pozycji startu lub skarbu oraz edycja ścian węzłów, zostały przypisane do klawiszy zamiast do przycisków. Zaś samych przycisków jest o wiele mniej, a wystawianie elementów jest o wiele prostsze. Na przykład, kiedy wybieracie wrogów labiryntu, macie taką ładną listę, gdzie każdy wróg ma własną stronę, która zawiera wszystkie informacje, jakie są wam potrzebne. To samo tyczy się przedmiotów i innych obiektów labiryntu. Okej, ale co można umieścić w tym labiryncie? Zacznijmy od wrogów. I nie, ten lowboy ludek nie istnieje już w tej grze. Pierwszym prawdziwym wrogiem, jakiego dodałem, jest szkielet, który jest bardzo oryginalnym konceptem i wcale nie został zapowiedziany przez samą menu główne. Potem mamy strażnika, który obudzi się, kiedy gracz zabierze skarb. Uważajcie na niego, ponieważ przegrane starcie z nim oznacza automatyczną przegraną. Na koniec mamy pociesznego stworka, którego nazwałem Paszczak. Normalnie jest on wrogi wobec gracza, ale jeśli dacie mu coś jadalnego, przez jakiś czas będzie pasywny. Co prawda możecie go załatwić tak jak każdego innego wroga, ale czemu byście to zrobili? Wy potwory! Każdy z tych wrogów ma swoje określone statystyki, takie jak prędkość, poziom zagrożenia i tym podobne. Ale najważniejsze tu są ich słowa kluczowe. Są to cechy, które definiują zachowanie tych wrogów. Podam przykład. Szkielet ma słowo klucz Revive, który pozwala mu powrócić do nieżycia, kiedy zostanie pokonany przez gracza. Przedmioty też mają swoje słowa kluczowe. Dzięki nim przedmioty mogą wchodzić w interakcję z wrogami lub specjalnymi obiektami. A jakie to są obiekty? Skrzynie ze skarbem, sterty ziemi, które można rozkopać, bramy, a nawet chmury nienaturalnej ciemności. Zgadza się. Sporo rzeczy dodałem do tej gry. Ale chwila! Jest więcej. Do samej rozgrywki dodałem dwie nowe mechaniki. Kondycję oraz łup. Kondycja, jak pewnie się domyślacie, pozwala wam na bieganie. Bieganie zużywa 10 punktów kondycji co każdy węzeł, przez jaki postać przebiegnie i regeneruje się w tempie 5 na sekundę. Oczywiście pod warunkiem, że postać stoi w miejscu. A co robi łup? No, póki co nic. Ale coś będzie, naprawdę obiecuję. I co najważniejsze, poziomy wreszcie mogą być ukończone. Żeby wygrać, musicie odnaleźć skarb labiryntu i wrócić do początku poziomu. Żeby przegrać... Serio muszę tłumaczyć? I tak? Dobrze myślicie. Nara po raz kolejny ugotowała i zrobiła 2 piękne arty dla ekranu zwycięstwa i porażki. Czy jest coś, co mógłbym jeszcze powiedzieć? Właściwie to tak. Obecny build Make Me a Maze jest dostępny do pobrania już teraz. Dokładnie.
Uznałem, że gra jest na tyle w dobrym miejscu, że można na spokojnie udostępnić ją jako grywalny prototyp. Oczywiście zamierzam dalej ją rozwijać o nową zawartość oraz zmiany estetyczne, ale to są plany na dalszą przyszłość. Mam już wiele gotowych planów i pomysłów, ale jeśli wy coś macie, możecie śmiało podzielić się w komentarzu pod tym filmem albo na stronie itch.io tej gry. Byłbym naprawdę wdzięczny, gdybyście przetestowali Make Me Amaze i podzielili się swoim feedbackiem. Bardzo zależy mi na tym, by moje gry były jak najlepsze. A dzięki waszemu wsparciu to może być możliwe. Wow, to był długi devlog. Naprawdę miło mi się o tym wszystkim gadało, ale zdecydowanie wystarczy na dziś. Dziękuję wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się.